Punktem często znajdującym się w wielu przewodnikach jest jedna z wielu wiosek u podnóży gór Troodos. Wioska o nazwie Lania to miejsce, gdzie w przeszłości trudniono się produkcją wina. Dzisiaj to urokliwa mieścina przyciągająca turystów wąskimi uliczkami, spokojem i zatrważającą ilością wszędobylskich kotów. Odwiedziny w jednej z tych wiosek przy okazji wizyty na najwyższym szczycie wyspy Olimpie to pozycja obowiązkowa. Idę po granat. Boję się, przypał zrobię. To nie zrobię. Co mówisz? To jest to, o czym ty mi mówiłeś? Że tu ktoś się kąpie? Nie. To było tam dalej. Pan jakim krzaku. Nazwa wioski pochodzić miała od imienia jednej z córek greckiego boga Dionizosa, także winiarskie korzenie wśród mieszkańców wioski nie mogą dziwić. To m.in. tutaj wytwarza się słodkie wino deserowe Commandaria, przez niektórych uważane za jedno z najstarszych win świata. Ma mieć historię sięgającą 4000 lat, a wspominał o nim chociażby sam Homer. A po spacerze przyszedł czas na to, na co ja osobiście czekałem i co rozbudzało moje emocje w związku z tym wyjazdem. Cypryjskie meze. Meze to najróżniejsze dania, przekąski podawane w małych porcjach, serwowane na obiad lub kolację. Meze może przyjmować różne formy, zawierać dania rybne, mięsne lub być typowo wegetariańskie. Może być na ciepło lub zimno, wariacji na ten temat może być wiele. Ważne, by mieć na uwadze, że meze nie jest właściwie potrawą. Jest ono wydarzeniem, atrakcją, bez którego cypryjskie doświadczenie nie jest pełne. Stary, nie uwierzysz, jaki hotel znalazłem na bookingu. 50 euro razem z śniadaniem, więc no git. No ale nie to jest najważniejsze. On wygląda jak jakiś pieprzony rzymski pałac. Zaraz ci podać, zobaczysz sam. Cały pokój się odbija. Co to jest? To jest najlepsze 200 zł wydane w moim życiu. To na pół, to prostury. Mieliśmy jechać za miasto, do kanionu. W mieście też coś pooglądać. I teraz jest problem. Bo leje strasznie. To wszystko zamierzasz zjeść? Zobaczymy. Tak? Pafos to jedno z najstarszych miast na wyspie. Niegdyś jej stolica. Jednak przez liczne zmiany władców Cypru oraz trzęsienie ziemi na początku IV wieku bardzo podupadło na znaczeniu. Dopiero podział wyspy po inwazji tureckiej w 1974 roku skłonił rządzących do inwestycji w mieście. Jesteśmy teraz w Pafos. Jeszcze bardziej to są ruiny i wykopaliska. Jedyną jakąś taką ciekawą rzeczą, która stoi jeszcze w zachowanym stanie, jest latarnia morska. Tutaj ta. No tak to za nami już jest morze tylko z tej strony i tam W mieście jest kilka miejsc wartych zobaczenia, chociaż raczej dla osób interesujących się historią antyczną, takich jak kompleks archeologiczny Nea Paphos,
czy tak zwane grobowce królewskie. Ja to osobiście mam w ogóle pewne wątpliwości, jaki jest nasz status w tym miejscu. Przeszliśmy przez bramę, gdzie były 4 napisy, że no entry. Nie wiem, latarnia jest zamknięta, furtki są pozamykane, wezmą tylko grzybiarze. Poniższy materiał przedstawia jedynie dokumentację przygód głównych bohaterów i nie może stanowić podstawy do ich naśladowania. I chodzą tylko jacyś grzybiarze. Jest tak, dostępny albo zaraz I to skomplikowane. Paweł, co oni robią? Nie wiem, właśnie musimy się zaraz spytać. No, już mnie to ciekawi bardzo. Ja obstałem, że ślimaki, no bo grzyby tu by rosły jakieś, chyba nie. Wszędzie po tym terenie chodzą goście w kaloszach z wiadrami, jakimiś reklamówkami. Podejrzewamy, że jakieś grzyby tutaj zbierają. Nie wiem, dziwne, tylko że to jest takie pustkowie, polana, same kamienie. Nie wiadomo o co chodzi. To są już Aha, zdechnięte. faktycznie. No tu jest. To nie był zbyt rozmowny. Ale ci powiedział. No, Garejowy. Dobra, żebyś chciał powiedzieć nic więcej. Kurwa, to jest jakieś wysypisko martwe. Takie i takie. Jeszcze tylko krótkie zakupy w porcie i ruszamy dalej, wzdłuż wybrzeża na północ. Grudnia 2011 roku. Z portu w Limassol wypływa frachtowiec pod banderą Sierra Leone. Edro 3. Zmierza na grecką wyspę Rodos. Pogoda tego dnia nie dopisuje. 10 mil morskich od Pafos wzmaga się sztorm, który utrudnia utrzymanie kursu. Wzburzone morze wreszcie spycha frachtowiec na skały, uszkadzając jego napęd. Edro do rana będzie dryfować w kierunku brzegu, by wreszcie rozbić się i utknąć w okolicy zatoki Coral Bay. Fajne miejsce, dosyć takie, nie wiem, nieoczywiste. W sensie oczywiste, bo jak sobie przeczytacie w internecie na każdym blogu o tym miejscu piszą. Ale może nie jest to coś, o czym każdy pomyśli na pierwszą myśl o Cyprze. Że jest tu taka, no, nietypowa atrakcja. Fajne, mi się podoba. Powiem ci, na zachodach słońca jest tutaj mnóstwo ludzi. Nie dziwię się. Ciekawy widok. Ptaki mają tam pewnie niezłe używanie na tym statku. Zobaczcie, tam jest mew, nie? Już nie, teraz znikła, ale siedziały na tym takim jakimś maszcie.
Fajna sprawa. Awakas. Wiecie, to żartowałem, jesteś najlepszym ratownikiem na świecie. Przerwa. Znaczy chciałem się napić wodę, ale może być też. A czy się nagrywa? Nagrywa.